Witam Was. Dzisiaj kolejny temacik. Dzisiaj troszeczkę o tabletkach antykoncepcyjnych, które takie popularne są, rozdawane bardzo często już też nastolatkom i tak dalej. Tutaj robił takie małe, fajne, ciekawe badania Aleksander Liszke. To jest w Niemczech, jak się nie mylę. I co on tutaj stwierdził? Po prostu wziął sobie dwie grupy kobiet. Jedna, która brała antykoncepcję, druga, która nie brała antykoncepcji. I pokazywał im wycinki twarzy, coś takiego tutaj, tak żeby nie można było zobaczyć ust, jaka tam dana emocja panuje u danego człowieka na tym zdjęciu. I co stwierdzono? Kobiety, które po prostu nie brały antykoncepcji, potrafiły tutaj z tego wycinka twarzy wyczytać mniej więcej jakie tam emocje dany człowiek miał, czy był szczęśliwy, czy był smutny, czy tak dalej, czy tak dalej. Natomiast kobiety, które właśnie stosowały antykoncepcję, miały problemy, żeby to tutaj wyłuskać z tego obrazu, jakie tam emocje były. Brakowało po prostu czegoś. Dlaczego tak się dzieje? Mianowicie dzieje się tak, ponieważ hormony, które są właśnie w tych tabletkach, są sztucznymi hormonami i one jak gdyby blokują te naturalne hormony. One się zaczynają mniej wytwarzać po prostu. Jak wiadomo, te hormony mają wpływ na dużo więcej niż tylko i wyłącznie na układ rozrodczy, ponieważ receptory tych hormonów znajdują się w kościach, w skórze, w układzie odpornościowym, w mózgu. No właśnie, i tutaj mamy słowo kluczowe w mózgu, czyli również zakłócało to tutaj całkowicie ten cały efekt uczuciowy. Dodatkowo bardzo często również występowały inne objawy tutaj razem z tym, jak na przykład pojawiały się depresje, pojawiało się rozdrażnienie, pojawiały się wahania nastroju różnego rodzaju, pojawiał się spadek libido i wiele również innych problemów, które były właśnie związane z przyjmowaniem tych magicznych kapsułek. Moi drodzy, to nie jest takie proste, ponieważ największe odkrycie zrobiono dopiero kiedy po prostu sprawdzono poziom kortyzolu u kobiet, które to stosowały i u kobiet, które tego nie stosowały. I ta informacja troszeczkę wstrząsnęła w sumie nawet całym światem, ponieważ co zauważono? Zauważono, że u kobiet, które to stosowały, poziom kortyzolu był 2 razy wyższy od tych, które tego nie stosowały. Co to oznacza? To oznacza, że ich organizmy były jak gdyby w takim stanie, jak gdyby przez kilka tygodni żyły cały czas w bardzo wysokim stresie. Czyli organizm był cały czas zestresowany przez używanie właśnie tego. Dlatego był taki wysoki poziom kortyzolu. A poziom kortyzolu jest po prostu tragiczny, jeżeli on jest wysoki, ponieważ niesie ze sobą w skutkach wiele różnych innych negatywnych rzeczy, które po prostu wpływają bardzo niefajnie na nasz organizm i z czasem wywołają jakieś tam dolegliwości prędzej czy później. Dlatego temat do zastanowienia się, ewentualnie do porozmawiania o tym z lekarzem, jeżeli chce coś takiego przepisać, czy słyszał na temat właśnie tego, co tu takiego teraz się dzieje, co tu nowe wyjaśniono. No i cóż, jeszcze raz przypomnę, Aleksander Liszke, tam właśnie to sprawdzał wszystko, jego imię, także można sobie już samemu dalej poszukać w internecie. Myślę, że na pewno coś znajdziecie, ale to raczej będzie po niemiecku. Ale to raczej chyba nie problem, bo dziś przecież mamy online tłumacze, chociaż nie tłumaczą idealnie, ale coś tam z tego zawsze się przetłumaczy. Także moi drodzy, życzę Wam miłego dzionka, temat do przemyślenia, trzymajcie się.